Martyna. A jestem Monika. Dzisiaj ranking, ale nasz ranking po Chłachę i Oliwiank. Czas, żebyśmy my powiedziały, jakie hity nas zaskoczyły, ale nie tylko. Te, które polubiłyśmy na tyle, żeby znalazły się właśnie w naszym rankingu. Tak, wybrałyśmy parę kategorii, nie jest ich aż tak dużo i nie są aż tak jakby rozbudowane, a to dlatego, że ten filmik mógłby trwać i nigdy się nie skończyć, więc skupimy się na głównych kategoriach i jeżeli macie jakieś pytania, na przykład o nasze ulubione produkty, których nie zamieściłyśmy w tym rankingu, no to oczywiście zapraszamy Was do sekcji komentarzy. To co, zaczynamy. Pierwsza kategoria to rozległe oczyszczanie. Tak, jak zawsze mamy te kategorie już poukładane tak, jak nasza pielęgnacja idzie. Tak. Dobrze, no to co Ty, Monika, masz? Ja starałam się wybrać kosmetyki, których zaczęłam używać w roku 2024. Oczywiście nie do końca tak jest, ale no, największe hity dla mnie to niezaprzeczalnie oczywiście ten nawilżający żel z Roundlab. A to dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że on jest naprawdę na tyle delikatny i sprawdza się w większości sytuacji, kiedy miałam zaburzoną barierę hydrolipidową i kiedy miałam duży trądzik i kiedy nic się mojej skórze nie działo. Po prostu ten żel sprawdzał się fantastycznie, ale też mam tutaj drugi produkt, który ciężko mi było trochę wybrać, który jest lepszy, ale właśnie ten żel Roundlab jest taki bardziej, no po prostu to jest produkt, który można stosować w każdej sytuacji, a ta druga pianka to pianka z Be Plain, ta zielona Mung Bean Cleansing Foam. I to jest produkt, który naprawdę po nim widziałam znaczną różnicę w wyglądzie moich porów, super oczyszczał twarz, ale no wydaje mi się, że to nie jest produkt na każdą porę roku, więc tutaj Roundlab wygrywa. A u mnie się zdziwicie, bo u mnie jest maniopianka ta żółta, na odwrót od Moniki. Czemu? Ja się zastanawiałam bardzo mocno nad tym, jaki produkt tutaj wybrać i wybrałam Manio, dlatego że ona bardzo fajnie oczyszcza, a przy okazji jest naprawdę delikatna, że nie podrażnia mojej skóry na tyle, żebym musiała płakać później po tym oczyszczeniu. Prawda. Mam na przykład wiele takich żelów, jakichś takich i one są delikatne, ale od czasu do czasu naprawdę potrzebowałam tego mocnego oczyszczenia i właśnie to Manio dało mi. Tak, i to co też jest ciekawe przy tej piance, to mimo tego, że ona ma to pH zasadowe, które nie jest zgodne z pH naszej skóry, jak na przykład Senka, to jest identyczny typ pianki, to Senka po prostu ryje twarz, wysusza, a Manio mimo wszystko, ja mam wrażenie, że po pewnym czasie ta skóra spokojnie wraca do tego odpowiedniego pH i wszystko Tak, jest szybko. I ona tak właśnie nie ściera tej bariery hydrolipidowej, mi się wydaje. Dlatego ona jest tutaj w najlepszym produkcie tego roku, bo dzięki niej mogłam od czasu do czasu porządnie oczyścić skórę bez obawy o to, że za chwilę będę miała, nie wiem, znowu duże problemy. I tutaj także mam drugi produkt i to jest zamiennie z najlepszym produktem od Moniki i jest tutaj oczywiście Roundlab żel, który używam do tej pory non-stop i naprawdę jest to dobry żel, który tak na co dzień fajnie uspokaja skórę, nie ściera właśnie nic ani z tej naszej bariery hydrolipidowej i ona właśnie, kiedy mamy podrażnioną barierę hydrolipidową, dobrze się sprawdza. Wiem, ja jestem taką starą babą teraz zalegmioną. Dobrze, to oczywiście po oczyszczaniu przyszedł czas na kolejną kategorię, czyli tonery. Tutaj będzie wszystko naraz, czyli i tonery, toner pacy. Tak. Tak? Tak. O maj. I chyba, że masz osobno, to możesz powiedzieć, jaki jest Twój ulubiony toner i toner pacy. Dobrze, to może wtedy ja zacznę, bo mam toner i toner pacy. Jeżeli chodzi o toner pacy, to mam Dermatory, które na przykład naprawdę polubiłam i jeżeli wchodziłam właśnie na toner pacy, tą drogę w toner paców, to naprawdę je pokochałam. Były bardzo fajne, delikatne. Chcę do nich ponownie wrócić, dlatego że ostatnio naprawdę musiałam zrezygnować z takich dodatkowych produktów, ale te toner pacy, one są naprawdę delikatne, one otulały fajnie naszą skórę, nie podrażniały ją, więc naprawdę są ok. Myślę, że najlepsze toner pacy, jak ja do tej pory używałam. Drugim produktem to jest toner, oczywiście, no nie może go zabraknąć tutaj, to jest mój wieczny Real Barrier. To jest tak nudne! To jest tak nudne! Jeszcze go mam. Nie dość, że on się nie kończy, to Martyna go uwielbia, więc no zasadniczo produkt idealny. Tak, tylko nie do testu. Nie do testu, Ile można testować jeden produkt?
Długo. No to pokazuję ten przypadek. Tak. Dobra. Ja z kolei wybrałam, oczywiście ja mam dużo toner paców, które lubię, ale w tym roku takimi toner pacami, do których często wracam i które mam wrażenie, że naprawdę zrobiły największą różnicę, jeśli chodzi o moją skórę, to są pacy z Medihilla Madecasosite, najbardziej popularne w Korei i ja rozumiem dlaczego, bo faktycznie kiedy miałam wysypy, nie dość, że one fajnie koiły, ja lubię też ten zapach tego matego sydu, taki po prostu trochę, no nie że szpitalny, może taki apteczny, taki dość specyficzny, trochę Tak, orientalny jest. zapach. I ja to uwielbiam, to Zgadzam też jest się. dodatkowy plus, dla niektórych dodatkowy minus, ale to co jest fajne, to one faktycznie likwidują te zaczerwienienia, koją, jak Wam wyskoczą jakieś pryszcze, to też to fajnie koją i przy okazji od razu pomagają jakby usuwać te przebarwienia po trądziku. Więc ostatnio jak miałam wysyp, zaczęłam ich znowu używać, namiętnie do nich wróciłam, używam ich codziennie i naprawdę wow, no nie wiem czy ja się od nich kiedyś odzwyczaję, a chciałabym spróbować coś nowego, ale tak zawsze myślami do nich wracam. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o Madecasosite, to dajcie znać w komentarzach, może to będzie kolejny, wrócimy do naszej serii o składnikach koreańskich, Tak. to może to być kolejnym tematem naszego kolejnego filmu, więc zapraszamy, bo jest naprawdę ciekawy temat i produkty są godne uwagi. Dokładnie. Tak. Ile masz produktów? Nie pamiętam. Ja pamiętam, że mam jeden. Ty masz PDRN CNP, no chyba, że chcesz coś dodać. Dobrze, to po tonerach czas na kolejną kategorię. Tutaj mamy wszystko w jednym, czyli esencja, ampułka i serum. Moim produktem najlepszym to oczywiście już wiele razy wspomniany jest PDRN od CNP. Śmierdzi strasznie, ale działa i to jest ważne. I już tyle razy wspominałam, że myślę, że tutaj nie muszę nic więcej dodawać. Ja myślę, że to jest naprawdę produkt, który jest niedoceniany i powinien znaleźć się. Chociaż raz spróbujcie i się przekonacie, czy to jest produkt dla Was, czy nie. I wtedy zadecydujcie, ale nie zapominajmy o nim. No. Mi się wydaje, że mamy tutaj właśnie trochę pań, które proszą o kosmetyki do dojrzałej skóry. Wydaje mi się, że to będzie super produkt do dojrzałej skóry. I to właśnie jest jeden produkt, który pomoże i z dogłębnym nawilżeniem i przy okazji też z poprawą elastyczności naszej skóry. Tak, i jeżeli macie na przykład problemy właśnie, gdzie czasem macie jakieś zaczerwienienia, macie problemy właśnie z cerą naczynkową, to właśnie tak fajnie łagodzi. Także po całym dniu nakładacie takie serum i już rano możecie się obudzić, już jest to lekko zagojone wszystko. Dużo lepiej działa moim zdaniem na przykład od Rejuliana, którego mam w tym momencie i używam. Aż tęsknię. A to jest tańszy produkt. A, jest tańszy, dużo tańszy. O połowę? Mniej więcej. Dobra. Dobrze, to mój produkt, surprise, albo i nie, to oczywiście Riddle Shot. Teraz trochę mi przeszła faza na niego, ale no, trzeba o nim wspomnieć, bo to był produkt, w którym ja się zakochałam i faktycznie to była taka nowość, której nigdy nie było w mojej pielęgnacji. Zgadza się. No bo spikule dopiero zaczęły wchodzić i trochę się go obawiałam i na początku nasza droga wyglądała różnie, trochę mnie podrażniał, ale teraz moja skóra uwielbia ten produkt. Myślę, że jeśli idzie o Riddle Shota, to jest idealny produkt dla osób, które na przykład kiedyś miały trądzik, teraz już go nie mają i zmagają się właśnie z nierówną teksturą skóry, czyli macie jakieś wgłębienia, blizny potrądzikowe, no i też rozszerzone pory, bo u mnie naprawdę była bardzo duża różnica i za każdym razem jest, jeśli idzie właśnie o bardziej takie uelastycznienie tych porów. Jeżeli potrzebujecie też czegoś, co wspomoże Was, to też jest dobre dla dojrzałej skóry, które wspomoże wymianę naskórka. Dokładnie. To jest idealny właśnie do tego produkt, więc także dojrzała skóra może tutaj znaleźć swojego ulubieńca. Dokładnie i to jest tak na tyle różnorodny produkt, bo jeżeli chcecie na przykład dogłębniejszego nawilżenia, to też najpierw używamy Riddle Shota, potem jakiejś nawilżającej maski, to wszystko wchodzi fajnie głęboko w naszą skórę. Tutaj także produkt, który chciałabym wspomnieć i to jest taka honorowe miejsce. Tak. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o Toridenie Hyaluronic Acid Serum. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Jest to serum, które fajnie właśnie działa na naszą skórę, więc chciałam tylko tutaj o nim wspomnieć, że warto właśnie także spojrzeć na ten produkt. Tak, zgodzę się z tym w zupełności. Zgadza się. Czas na maski. Maski w płachcie, jakiekolwiek maski tutaj sobie wybrałyśmy, jedna z moich ulubionych kategorii, więc co masz? Zaczynamy. Bo widzę, że Ty masz dwie. Ja mam dwie i mam Manio.
którą lubię, ale jest taka droga, że przeraża mnie, ale zastanawiam się, ostatnio właśnie znowu wyszukałam to na Coupang, wcale cena się nie zmniejsza, ale zastanawiam się, żeby sobie nie kupić tego 10-paka, tak żeby po prostu go mieć i od czasu do czasu zrobić sobie tą przyjemność tak zwaną. I druga to jest oczywiście Watergel i właśnie zakupiłam sobie już od jakiegoś czasu ten 10-pak i jak potrzebuję takiego boostu nawilżenia, to właśnie ją używam. I jest naprawdę super, jest nietypowa ta struktura, więc naprawdę taka ciekawa, więc chociaż raz warto ją spróbować. Bardzo dobrze nawilża i tej esencji naprawdę jest dużo. Tak. Ogrom. I wydaje mi się, że to jest na tyle taka maska, która się sprawdzi każdemu. Jak macie tłustą skórę, suchą, dojrzałą, po prostu fajna nawilżająca maska. No. Ja tutaj miałam oczywiście bardzo duży problem z wyborem, jak to ja, bo naprawdę w tym roku mam wrażenie, że wypróbowałam całą masę fantastycznych masek, które bardzo lubiłam, ale postarałam się wybrać tylko jedną, bo inaczej byłoby mi za ciężko, jakbym miała wybrać 2 czy 3, to ta lista by się tak robiła coraz większa i wybrałam Mediheal Madecasoside, a to dlatego, że to jest maska, która wyszła stosunkowo niedawno i też pachnie, tak, dokładnie, i też pachnie właśnie tak samo jak te toner padsy, więc jak jesteście fanami takich specyficznych zapachów, to jest super. I też pachnie tak jak te codzienne maseczki, bo one też tak... Tak, one tak walą, więc jak lubicie takie zapachy, to ja bardzo polecam i faktycznie ona i super nawilża i pomaga właśnie ukoić, jak macie trądzik i pomaga właśnie redukować te przebarwienia. Ja ją bardzo lubię używać po Lidl Shocie i to jest maska, która wyszła na koreańskim rynku stosunkowo niedawno, ale ja już zużyłam, tak patrzyłam, kupiłam sobie 10 i jeszcze wcześniej trochę miałam, to tak z 15 i no to zużyłam, zwłaszcza jak właśnie zaczął mnie tak wysypywać. To na samym początku trochę tą moją pielęgnację ograniczyłam i nie używałam nic takiego, jakichś masek dodatkowych, a jak zaczęłam, to właśnie weszły te maseczki. Naprawdę, mam wrażenie, że w tym roku to jest maska, do której wracałam najczęściej i wydaje mi się, że właśnie jeszcze bardziej się przekonałam, że lepiej jest mieć jeden typ maski, do której będziemy wracać i może te efekty będą troszkę lepsze, niż po prostu cały czas używać tej, a potem tej, potem tej. To nie jest zły sposób, ja też tak robiłam, ale faktycznie jeżeli chcecie sięgać po jakieś maski częściej, to ja polecam wybrać sobie jedną, kupić 10-pak i po prostu lecieć tak. Jeżeli macie jakiś problem, widoczny problem i chcecie się na nim skupić, to wtedy te maseczki naprawdę mogą zadziałać, jeżeli będziemy używać je częściej i więcej razy użyjemy, niż na przykład milion maseczek różnych, które mają różne działania. Dokładnie. A jeżeli na przykład potrzebujemy nawilżenia, to używajmy maseczek, które na przykład dają to nawilżenie. Mogą być różne, ale muszą dawać to nawilżenie. A jeżeli już potrzebujemy takiej maseczki mocno zadaniowej, czyli właśnie na przebarwienia, to stosujmy jedną. I to się spisuje. Spisuje się. Mamy potwierdzenie. Tak, potwierdzenie. Naczelnej maskowej. Tak. A powiem Ci, że ciągnęło mnie bardzo do hydrożelowych, ale nie mogłam się zdecydować, więc Mediheal zwycięzca. Tak, teraz ulubiona kategoria Martyny, czyli kremy nawilżające. A, no tak. W których Martyna jest królową, wypróbowała najwięcej. Tak, myślę, że w tym roku to naprawdę przetestowałam całkiem sporo z kremów nawilżających i mogę nieco o nich powiedzieć, ale moje ulubieńce to są 2 w tym roku i to jest oczywiście Toriden żółty, który po prostu wkradł się do mojego ducha i będzie za każdym razem na mojej półce, kiedy będę potrzebowała mieć taki mocny boost nawilżenia. Więc zimą myślę, że to jest produkt, który warto zainwestować, nawet dla osób, które mają taką mieszaną skórę do tłustej, kiedy na przykład wybieramy się gdzieś na narty albo w jakieś bardzo zimne, wietrzne miejsce, to nawet tam dla osoby o tłustej skórze się przydadzą taki mocniejszy krem, który ma właśnie nas zabezpieczyć. I drugi krem to jest za to z drugiej półki, to jest Real Barrier, który także kojarzycie u mnie. On nie jest w ogóle podobny do Toridena, bo to jest krem dobrze nawilżający, dogłębnie nawilżający, ale bardzo dobrze się też wchłania. Więc jeżeli Wy potrzebujecie takiej okluzji, takiej warstwy nawilżenia, to nie będzie krem do końca dla Was, bo on się naprawdę szybko wchłania. Ale bardzo dobrze nawilża. Więc jest to kolejny ulubieniec, chociaż śmierdzi strasznie. Mi aż tak nie śmierdzi, ale no widać, każdy tutaj ma chyba inne preferencje zapachowe. Dobrze, a Twoje kremy?
Jeśli idzie o moje kremy, to tutaj one się znacznie różnią od kremów Martyny. Zaczniemy od kremu, który jest najlżejszy. Jest to Toriden zielony krem. Ja wiem, że ja trochę Z narzekałam. podkreśleniem, poczekaj, z podkreśleniem zielonym. Mój jest żółty, tutaj zielony. Zupełnie coś innego. I tutaj ja wiem, że narzekałam trochę na ten krem, że on nie nawilża aż tak dobrze i jest to prawda, ale naprawdę jak macie skórę trądzikową, albo taką po prostu ze skłonnością do zapychania i wszystko Was zapycha i chcecie swoją pielęgnację trochę skrócić, macie inne nawilżające kosmetyki, to myślę, że to jest krem, który właśnie super się sprawdzi i on mojej skórze nigdy nic nie zrobił. Jak go używałam, to nie miałam żadnego wysypu i w takim sensie jest naprawdę bardzo fajny. A drugi krem, który jest troszkę bardziej nawilżający, to jest ten Round Lab z tej serii Birch Juice. To jest krem sosnowy i on faktycznie też jest taki delikatny, ale właśnie przy nim było czuć spoko nawilżenie. Ma takie małe kapsułki i właśnie ja myślę o tym, żeby sobie go zakupić, bo ciągnie mnie do niego, ale mam inne kremy. Myślę, że to jest fajny krem właśnie nie tylko dla osób z tłustą skórą, ale też taką normalną, mieszaną, bo on nie jest aż taki bardzo żelowy. Wiesz, że taki żel i po prostu koniec. Zgadza się. Tylko tutaj też trzeba pamiętać, że na Toriden dla nas, na przykład tak jak mówisz, że niektórzy mówią, że nie jest taki nawilżający, tylko tutaj w Korei latem na przykład nie potrzebujesz prawie w ogóle nawilżenia. Nie? Tak, i to właśnie też jest kwestia tego, jaką macie skórę. My na przykład jak ja mieszkam w Seulu, to używam więcej takich bardziej konkretnych kremów, a mieszkając tutaj nawet w zimie mam wrażenie, że te żelowe by przeszły i byłoby ok i moja skóra też się przyzwyczaja, więc jak właśnie robi się zimniej, to ona nie zaczyna tak wysychać, tylko jakby ta produkcja sebum się zwiększa i ja przez parę dni czuję, że ta skóra jest taka zasuszona, a potem jakby ta moja skóra sobie myśli, o to muszę teraz trochę więcej produkować tego sebum i jest spoko, więc tutaj no naprawdę, jeśli idzie o krem nawilżający, ja mam wrażenie, że każdy musi znaleźć coś, co będzie pasowało i do jego pielęgnacji, i do jego skóry, bo to, że Ale macie też do tłustą pogody, skórę, nie? dokładnie, i też do pogody, bo to, że macie tłustą skórę, to trzeba pamiętać, że każdy też z nas ma inny zupełnie rodzaj pielęgnacji. Właśnie. Dobrze, no to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, a kolejnym tematem za to będą SPF-y. Tak, ja mam wrażenie, że w roku 2024 to jest... Wypróbowałyśmy mnóstwo. Tak, wypróbowałyśmy mnóstwo i jak zawsze byłam bardzo team ampułki i maski, to mam wrażenie, że ostatnio bardzo mnie ciągnie do SPF-ów. Tak, więc z jednej strony poleciłabym ten zielony Nambusin numer 1 dla osób z trądzikiem, dla osób z tłustą skórą, która właśnie potrzebuje ukojenia z jakimiś zaczerwienieniami, bo on ma bardzo dużo właśnie fajnych kojących składników, ma bardzo fajny skład, więc nie powinien Was zapychać. Tutaj oczywiście trzeba mieć na uwadze, że każdą skórę może zapchać coś bardzo przypadkowego, więc mimo tego myślę, że to jest naprawdę krem, który powinien się super sprawdzić. Jego minusem może być to, że on niekoniecznie się będzie aż tak fantastycznie nadawał pod makijaż. I to jest raczej krem, który bym polecała na lato, wiosnę, a krem, który właśnie bym polecała bardziej na zimę, albo no, też możecie go używać przez cały rok. To jest ten krem z Round Lab. To jest już moje, naprawdę nie wiem, które opakowanie, ale kolejne. On jest super, ma bardzo przyjemną konsystencję, fajnie się wchłania, fajnie leży pod makijażem i naprawdę wydaje mi się, że to jest krem, do którego ja zawsze będę wracać. Tak, też mi się wydaje i ja tutaj bym mogła także dodać ten z Round Lab i myślę, że dla skóry suchej, która tak naprawdę ma inne pielęgnacyjne, takie mocno nawilżające, także się idealnie sprawdzi. Ja myślę, że ten krem jest tak uniwersalny, że do każdego rodzaju skóry się nada. Tylko czasami trzeba dodać troszkę więcej nawilżenia w innych produktach i wtedy idealnie chodzi i to jest ważne, że on bardzo dobrze wygląda pod makijażem. Tak. Raczej nie zauważyłam, żeby kiedykolwiek mi się rolował. Ale też po drugiej stronie mam troszkę droższy produkt z Bocha, który jest esencją, który jest bardzo lejący, ale tak fajnie nawilża. Do tego jest dla osób, które mają na przykład problem z glowem, żeby wyciągnąć z twarzy glow. Dlatego nie zawsze on jest taki dobry, bo jeżeli latem wiecie, że jest bardzo gorąco i się strasznie pocicie, to na przykład ten krem może nie dać takiego, może być too much.
Prawda. Ale na przykład taki jesień, zima, taki, kiedy już ten glow tak ucieka nam z tej twarzy, to myślę, że ten krem idealnie się spisze dla takich osób. Też jest to krem dla osób z dojrzałą skórą, bo naprawdę ma dużo takich związków, kolagen, który ma uelastycznić naszą skórę, która ma dobrze wyglądać pod makijażem. Tak. Wydaje mi się, że właśnie jeśli patrzymy na wybór tych naszych kremów, to takim pewniakiem, który powinien się sprawdzić w większej ilości osób, no to zdecydowanie będzie ten Round Lab. Z kolei Twój krem z jednej strony i mój, czyli Boch i Nambuzi, to są kremy, które są już typowo bardziej zadaniowe, bardziej skierowane do konkretnej grupy osób i właśnie tak jak na przykład Tobie Nambuzi działał, ale tak whatever trochę, nie? To u mnie właśnie ten krem przy mojej tłustej skórze, ten Boch się zupełnie nie sprawdzał, ale no to pokazuje, że po prostu musicie wybierać odpowiednie kosmetyki. Tak. Dlatego my tutaj też idealnie się dobrałyśmy. Tak, ale właśnie mam Jesteśmy że to jest tak idealne, ale to właśnie pokazuje, że są kosmetyki, które mogą się sprawdzić. Dla dwóch typów skóry. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej do kolejnej kategorii i to jest taka kategoria specjalna, bo już takie produktowe, typowo kategorie skończyliśmy, naszą pielęgnację skończyliśmy i teraz jest to kategoria nowość, składnik, ulubiony składnik roku 2024. Mój to jest oczywiście PDRN, to jest hit moim zdaniem tego roku. Tak, to jest składnik, który zdecydowanie zawładnął Twoją pielęgnacją i wydaje mi się, że najbardziej Ci pomógł, tak jakby już trzeba było znajdywać. Tak. I tu widać teraz po końcówce 2024, że ten składnik także zawładnął trochę koreańską pielęgnacją Tak, ostatnio. Nie ma chyba produktu ostatnio, który by nie wychodził, który nie ma PDRN-u. No, po Tak, prostu jest ich ciężko. bardzo dużo, ale to też jest fajne, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, i to są różne miksy. Retinol z PDRN-em, Tak. Glidershot z PDRN-em, maska z PDRN-em. Naprawdę jest tego dużo, od groma. Bardzo dużo. U mnie z kolei to też nie wydaje mi się, że to jest tak szokujące, ale będzie to na pewno retinal i wydaje mi się, że to jest składnik u mnie 2024, gdyż to jest rok, w którym sięgnęłam po ten składnik, bo wcześniej używałam retinolu. Używam retinolu w niskich stężeniach, byłam zadowolona, ale właśnie dużo osób polecało, jak macie zaskórniki takie zamknięte i skóra Wam się zapycha, żeby właśnie sięgnąć po retinal i mam wrażenie, że to jest składnik, który naprawdę pomógł mi odetkać skórę, która zatkała się okropnie po użyciu. Za dużo SPF-ów? Właśnie to też po SPF-ach i był jeszcze jeden taki produkt, po którym się bardzo zapchała i przez przynajmniej połowę roku walczyłam z tymi grudkami podskórnymi, a ostatnio mam wrażenie, że one w końcu wszystkie zniknęły i myślę, że to zdecydowanie jest zasługa retinalu. Ja w ogóle myślę, że 2025, jak w końcu wyjdę z moich problemów, to może być mój produkt. Może być, Bo może być. bardzo się zaczynam powoli skłaniać na tych bardzo niskich stężeniach, bo także retina, w przeciwieństwie do retinolu, jest skierowany do bardziej wrażliwej skóry. Tak, powinien mniej podrażniać i powinien też szybciej działać, więc jak u mnie na przykład ten retinol w wyższych stężeniach, no nie wydaje mi się, że ja bym była w stanie dojść do 1% czy 2% i to by była pewnie droga przez mękę, a tak przy retinalu naprawdę nie miałam większych problemów z podrażnieniami. Zgadza się. Dobra, i przechodzimy do kolejnego. Kolejna kategoria to the best of the best. The best of the best. W końcu przechodzimy do najciekawszych tematów, ale ja jestem nudna. Bo to jest to. CNP, PDRN, no to jest po prostu składnik roku, produkt roku i będzie Twoim ulubionym produktem. na moim takim pielestale. Czekam na coś nowszego. Ale to chyba wszyscy już czekają na pielęgnacyjne nowości. No właśnie, u mnie to z kolei jest no też surprise, not surprise, Lidl Shot, ale też właśnie ja bym tak chciała spróbować czegoś nowego. Ja bym chciała, żeby wyszło coś takiego innego i fajnego, ale zdecydowanie myślę, że ten poprzedni rok to, jeżeli oglądaliście nasze filmiki od samego początku, to na pewno wiecie, że właśnie to jest ulubiony produkt Martyny, a ja o Lidl Shocie też mówię bardzo dużo, więc to był taki oczywisty wybór. Ja myślę, że te dwa produkty właśnie są produktami nie tylko
najlepszym Tak. tego roku, ale całej koreańskiej pielęgnacji i trzeba tutaj o tym wspomnieć i dlatego też widujemy te produkty w wielu naszych Prawda. kategoriach, bo to są produkty naprawdę roku 2024. Produkty, które Poczekamy. trendowały. I myślę, że dalej ta fama trochę nie przemija, bo pojawia się i bardzo dużo produktów, o czym już wspomniałaś, z PDRN, ale też spikule są wszędzie teraz. I po prostu już każda firma wypuszcza swoje spikule, praktycznie każda firma ma jakiś serum czy inny produkt ze spikulami. Tak, tylko trzeba po prostu znaleźć swoją ulubioną markę z ulubionymi spikulami Tak. i PDRN oczywiście. To teraz zostały nam jeszcze dwie kategorie i ta przedostatnia to będą takie klasyki. Czyli nasze ulubione klasyki, produkty, które używamy od dłuższego czasu, nie tylko tak w 2024 roku, ale które sprawdzały się i wciąż sprawdzają. Tak, moim zdaniem, moim produktem jest Vanilla Co Zero. Myślę, że to jest bardzo fajny produkt. Do tej pory jeszcze nie znalazłam takiego fajnego masełka, które by było w niskiej cenie, Tak. wydajne i tak dobrze zmywało makijaż. To jest taki produkt naprawdę, który warto mieć na przykład na półce i ja zastanawiam się, czy jak będę leciała do Polski, to właśnie sobie nie kupić takiego opakowania, żeby mieć do Polski, żeby mi się nic nie wylało przypadkiem w mojej torbie. Ale to jest taki basicek i on jest naprawdę cenowo, jest najbardziej przystępny. Tak, chociaż ostatnio zauważyłam, że cena troszkę podskoczyła. To pewnie dlatego, że ogólnie masełka się ostatnio popularne zrobiły Tak. i wiele marek wystawia, ale nadal to jest różnica około 10 000. Tak, jest duża różnica w cenie. Jest. Za to jeśli chodzi o moje produkty, to mam dwa. Pierwszy z nich to krem, który wydaje mi się, że na mojej takiej drodze do czystej skóry, w sensie beztrądzikowej, bezproblemowej, to jest krem, który najbardziej mi pomógł i którego zaczęłam używać x lat temu i do którego zawsze myślę, że będę wracać. I to jest ten krem z Dr. G Red Blemish Cream. Naprawdę, jeżeli macie problemy trądzikowe, bardzo bym go polecała. Niestety z tego co widziałam, on był dostępny w Polsce w internecie, ale cena była dość wysoka. Chociaż no prawda jest taka, że on nawet w Korei teraz nie jest najtańszym kremem, jeżeli nie kupujecie go na promocji, ale jeżeli wszystko Was zawodzi i macie bardzo duży problem z trądzikiem, myślę, że to jest taki krem, po który warto sięgnąć, warto go wypróbować. Za to drugi produkt to właśnie ta pianka z Manio. Mam wrażenie, że zawsze do niej wracam, kiedy mam wrażenie, że moja skóra nie jest do końca doczyszczona i coś mi się tam zaczyna zatykać, to wracam do tej pianki. Były takie momenty w moim życiu, kiedy używałam jej 2 razy dziennie. Czy bym to polecała? Tutaj wiecie, musicie patrzeć na swoją skórę, bo o mojej skórze ta pianka, akurat ta pianka to jest chyba jedyna pianka o pH zasadowym, która mi nic nie robi. Bo jak nawet w tym roku używałam paru innych, tak troszeczkę wypróbowałam, to zawsze miałam takie poczucie właśnie, że ta skóra jest ściągnięta, a to jest jedyna pianka, która Zgadza się. naprawdę nic nie robi. I myślę, że jak macie tłustą skórę, to spokojnie nawet 2 razy dziennie możecie je używać, a jak nie, to codziennie. No, a jeżeli macie suchą, no to raz na tydzień. Tak, żeby raz na jakiś oczyścić. czas, dokładnie, żeby nie Oczyścić. przesadzać, żeby nie przesadzać. Dobra, ostatnia kategoria, chyba jedna z najlepszych kategorii, bo to zawsze hejtujemy, Tak, kochamy hejtować produkty. kto tego nie lubi, czyli Tak. hity roku 2024. I pierwszym może ja zacznę, bo drugi produkt jest nasz Tak, wspólny. wspólny. To jest taki approved by Body Beauty. Tak, ale to pokazuje, że właśnie są produkty, które mogą się nie nadawać i do tłustej, i do suchej skóry i po prostu są się mogą, szajsy. tak, po prostu mogą się nie nadawać. Ale dobrze, Martyna zaczyna. Ja mam pierwszy produkt, Centella Ampoule Azjatyka Madagaskar. Jak zwał, po prostu to był najgorszy produkt, który do tej pory używałam. Raczej jest jeszcze Jest gorszy. jeszcze gorszy, ale to był jeden z gorszych. Tak, jeden z gorszych, po prostu wysyp totalny na twarzy, grudki, jakieś wypryski, czy zaczerwienienie. Nie no, po prostu dałam szansę. To nie jest to, że nie dawałam temu produktowi szansę. Dałam 2 razy, czy nawet 3 razy, bo nie mogłam w to uwierzyć, że to tak działa. No i jednak działa tak. No właśnie to też pokazuje, że nawet takie produkty jak ten, który w teorii nie powinien nikogo czy to zapychać, no po prostu jeżeli macie reakcję, wydaje mi się, że to jest coś, ale reakcja alergiczna, po prostu wasza skóra tego nie toleruje, tego połączenia składników czy coś, może kwestia tego ekstraktu z wąkrotki, no nie wiadomo, Martyna miała tak, ja myślę, że ta ampułka naprawdę jest ok. Dla mnie to jest taki 7 na 10, jeżeli chcecie zacząć przygodę z wąkrotką azjatycką, to wydaje mi się, że warto
mimo wszystko po nią sięgnąć, ale tutaj właśnie trzeba uważać, bo są takie przypadki, produkt się może sprawdzać naprawdę całej masie osób, a Wy możecie być tym nieszczęśnikiem, który... Przecież to był hit internetu. Tak, ale wiesz co, ja rozumiem, dlaczego To to był jest szok. hit, bo to ona jest naprawdę lekka. U mnie nie robiła za dużo, w sensie to nie jest negatywne, po prostu ja mam trochę inne preferencje co do ampułek, ale ja rozumiem, czemu ludzie ją lubili. I też ja nie byłam w stanie uwierzyć, jak Martyna mówiła, że to chyba to. Ja mówię, no chyba nie, a co tam innego masz w tej pielęgnacji? Ale no okazało się, że to. No, to był taki szok. Tak. Tak, istnieją tacy ludzie i potem zaczęły mi się w internecie pokazywać inne dziewczyny, które mówiły, że też Tak. mnie to zapycha, ale to była taka kropla w morzu. Prawda, no ale to wiecie, nie ma nic, co się sprawdzi wszystkim. Właśnie. Zanim przejdziemy do naszego ulubionego, nieulubionego produktu, najbardziej nielubianego produktu, to ja jeszcze tak szybko wspomnę o jednym produkcie, który mi się nie sprawdził, ale to nie dlatego, że produkt sam w sobie był zły. Bo ja myślę, że jeżeli idzie o ten balm, to ja bym po niego sięgnęła, gdyby opakowanie było inne. I to też pokazuje, że każdy ma inne preferencje i wszyscy się zachwycali właśnie tym typem opakowania wykręcanym. Tylko wiesz co, ja się zastanawiam, czy to też nie jest trochę reklama. Ale ta miała dobrą reklamę w sieci i No wszyscy się była. zachwycają tym. Właśnie wszyscy bardzo lubią ten produkt i mi jest tak trochę przykro, bo ja się zastanawiam, czy jestem dziwna, czy chodzi o to, że po prostu ja jakby nawet nie byłam w stanie stwierdzić, czy ja lubię ten produkt, na ile ja go lubię, bo on się skończy. Nawet nie wiesz kiedy, bo ja miałam Tak, przetestować ale od Ciebie. nawet nie wiem, kiedy on się skończył i on się bardzo szybko skończył i wydaje mi się, że też ciężko jest kontrolować ilość produktu, kiedy go tak wykręcamy. Bo tak sobie raz wykręcisz, coś Ci tam wyjdzie, nie wiesz zupełnie, ile tego zostaje w środku i ja po tym produkcie mam wrażenie, że już nie sięgnę po taki wykręcany balm, bo mnie to irytuje po prostu, że ja nie wiem, ile jest w środku. Raczej fajne to by było, kiedy na przykład mamy tą bazę, a mamy wkłady wyciągane. Tak, dokładnie. Ja też myślę, że gdyby tutaj zrobili wkład i można było zobaczyć, ile w środku zostało, wyjąć ten wkład do końca, sobie to wyskrobać, a tutaj ja mam wrażenie, że to nie, ja nie wiem, czy to wyszło do końca, czy to nie wyszło, Właśnie. czy to się zepsuło. I na przykład jakby można wkłady kupować Tak. taniej. Też myślę, że to by było spoko, bo jednak dużo plastiku. Właśnie, no ale jednak no... Bo olej wystarcza na dłużej niż taki No balm oczywiście, że wykręcany. tak. I drogi jest, drogi. Bo nie wiesz ile tego dozujesz i nie wiesz ile tego potrzebujesz, a jednak jak nawet masz Mhm. takie w słoiczku albo w takim właśnie opakowaniu zwykłym, gdzie jednak musisz tego palucha czy tam tą szpatułkę wsadzić i nałożyć, to jednak widzisz ile tego Widzisz, produktu. kiedy masz kupić coś nowego, bo ja zostałam z ręką w nocniku, bo mi się nagle skończył i nie miałam nic w domu, żadnego oleju, nic i to było bardzo nieprzyjemne. Nieprzyjemne. Ja miałam go przetestować. Tak, i widzicie, i po prostu nie wiadomo, kiedy on się skończył. No. Dobrze, i teraz nasz ukochany produkt, kto jest z nami długo, pewnie wie, co to za produkt. Jest to olej z Anuły. Ta-da-da! I to jest produkt, do którego Martyna ostatnio wróciła i postanowiła go wypróbować jeszcze raz. I jakie są Twoje wrażenia po próbie numer 2? Się zastanawiałam, czy to wina mojego okresu, ale się okazało, że to nie wina mojego okresu, bo jeszcze po okresie mazałam się tym, no. I po prostu tutaj, aż miałam takie, jak w busach są takie górki, i jedziesz tym samochodem, tak, to ja tak po mojej twarzy mogłam jeździć. Takie górki miałam w tym miejscu. Tu wypryski wszędzie, tu miałam po okresie wyprysk, ale tu zaczęłam jakieś dawać takie czerwone w ogóle, twarz cała czerwona. Nie, no to jest najgorszy olej ever. Tak, ja jak zaczęłam go używać, naprawdę chciałam go lubić, bo on jest bardzo przyjemny, taki... Ja zawsze o tym mówię, że on się taki mięciutki wydaje, ale taki bardzo przyjemny, jak sobie smarujesz tą twarz, ale potem no właśnie i dużo osób mówi, bo Ty nie potrafisz oleju zmywać, ale no ja na przykład zużyłam całą masę różnych innych olejów, z którymi nigdy nie miałam problemu i czasem dzięki oleju, w sensie właśnie używaniu oleju moja twarz była bardziej doczyszczona, więc mi to pomagało, na przykład Maniu jest dla mnie świetnym przykładem, że nic mi nigdy nie jest po tym oleju, a Anua, Nie, Anua to jest masakra i ja teraz, jak kiedykolwiek narzekałam na Manio, to ja bardzo przepraszam, że na ten olej narzekałam. Przepraszam Manio za to, że narzekałam na ten olej.
bo wcale nie jest najgorszy, jest jednym z lepszych Ale to olei. właśnie widać, że czasem jakby my się skupiamy bardziej na konsystencji, bo nie ma żadnego innego problemu. Konsystencja mogła być inna, coś tam mogło być inne, ale potem jak sięgniecie po produkt, który Wam zrobi bałagan na twarz, to dopiero wtedy widzicie, o to, czego ja używałam wcześniej jest naprawdę spoko. Ale ja mam taką zadrę w sercu z powodu Anuły, że nawet nie mam ochoty sprawdzać tego oleju, który niby nie ma nic nam robić. Ale właśnie ja też ja nie mam chęci sięgnięcia po inne produkty, bo cena jest dość wysoka, a ten olej mi tak zrył twarz, po prostu to jaki ja dostałam wysypu po tym, to moja skóra dawno nie widziała wysypu. I to był pierwszy, w zeszłym roku w ogóle miałam super twarz, zero pryszczy, aż do momentu, kiedy nie użyłam tego oleju i naprawdę po tym miałam coraz więcej ciągle problemów, no bo to wszystko jak się narastało. pozatykało i w ogóle, no masakra. No i potem nie, to jest porażka roku i w ogóle jeszcze czasami stoimy w tym oliwiach i sobie Patrzymy. myślimy, I patrzymy. kupimy sobie a pamiętasz ten olej? Tak, ale I potem właśnie, tak, nie. ale właśnie to jest ten problem, jak patrzymy na toner face albo jak patrzymy na tonery, to ja właśnie słyszałam bardzo dużo głosów w internecie, że toner to jest przereklamowana woda, ten toner jest jak woda, a on jest bardzo drogi. Więc nie wiem, czy jeżeli lubicie Anuę, no to nie wiem, może nam coś polećcie. Może polećcie nam jakiś produkt z Anuły, który się u Was sprawdził, to może wtedy się przekonamy. Właśnie, dajcie nam znać w komentarzach o produktach Anuły, które polecacie, ale także dajcie znać, jakie kosmetyki są Waszymi hitami, a do tego czasu zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i Widzimy się kolejnym razem. pa! Ale ładne zakończenie! No i nawet nie kaszlnęłam jak stary dziad. Ty, jakbyś